Ok, pora na wideo, w którym powiem o słowach w języku polskim i hiszpańskim, które brzmią tak samo, ale znaczą co innego, czyli tak zwanych false friends pomiędzy językiem polskim i hiszpańskim. Zapraszam. Ja mam na imię Radek, a to jest Polish with Radek, czyli kanał dla osób, które uczą się języka polskiego poprzez autentyczne treści takie jak te. Jeżeli jeszcze nie mówisz płynnie po polsku, to koniecznie aktywuj napisy, które są dostępne dla tego wideo, dzięki którym w większym stopniu zrozumiesz to, o czym mówię. Skąd pomysł na takie wideo? Po pierwsze dlatego, że wcześniej nagrałem już film o zapożyczeniach w języku polskim z języka francuskiego i ten film spotkał się z dość dużą popularnością, podobał się Wam, więc pomyślałem, że nagram podobne wideo dotyczące języka hiszpańskiego. Po drugie, był u mnie ostatnio kolega z Hiszpanii, chodziliśmy razem po Warszawie i wiele razy zwracał uwagę na właśnie takie false friends pomiędzy polskim i hiszpańskim, więc mam dużo pomysłów, dużo właśnie takich informacji z pierwszej ręki, jakie to są słowa. I po trzecie, ostatnio przeczytałem informację, że w ostatnim roku do Polski przyjechało bardzo dużo imigrantów z Kolumbii, z Ameryki Łacińskiej, właśnie przede wszystkim z Kolumbii. I pomyślałem, że być może część z nich chce się uczyć polskiego, bo tutaj mieszka, pracuje i fajnie by było, jakby włączyć ich do społeczności tego kanału właśnie poprzez treści adekwatne do ich zainteresowań, czyli pokazując, że ich rodzimy język hiszpański ma sporo wspólnego z polskim. Nawet jeżeli te rzeczy nie zawsze znaczą to samo, to są takie same, brzmią tak samo w obu językach. Okej, nie przedłużając, co to za słowa? Więc pierwsze dwa są takie dość oczywiste dla większości Polaków, bo często znają je nawet w języku hiszpańskim. Może właśnie poprzez to, że są takie same jak inne słowa w języku polskim. Pierwsze słowo to hola, czyli powitanie po hiszpańsku, a po polsku to jest zdrobnienie od imienia żeńskiego Aleksandra. Czyli jeżeli znamy jakąś Aleksandrę, nie wiem, może to być nasza koleżanka, siostra, osoba nam bliska, to zamiast mówić Aleksandra, mówi się Ola. O imionach żeńskich w języku polskim nagrałem osobne wideo, potem możesz je obejrzeć, jeżeli jesteś zainteresowany bądź zainteresowana. Drugie słowo to pan, czyli el pan po hiszpańsku to po polsku chleb, a po polsku słowo pan można porównać do hiszpańskiego señor albo usted, czy jest to taka forma grzecznościowa, w której zwracamy się do osób, żeby okazać im szacunek, okazać im dystans. W języku polskim funkcjonuje to podobnie jak w hiszpańskim, czyli jeżeli używamy tej formy pan, to używamy trzeciej osoby liczby pojedynczej. Kolejne słowo, już nieco mniej popularne, to kawa. Kawa po polsku to taki czarny napój, który się pije, żeby dodać sobie energii. Po hiszpańsku to będzie el café, po angielsku coffee, a po polsku właśnie mówimy kawa. I nie należy go mylić z kawą w języku hiszpańskim, czyli takim winem musującym, alkoholem. Jest taka fajna piosenka Taco Hemingwaya. Taco Hemingway to taki popularny w Polsce raper, być może nawet najpopularniejszy. I ta piosenka nosi nazwę Szczękościsk, więc jest to ciekawe słowo dla osób, które uczą się języka polskiego na pewno. Szczękościsk. I tam opisuje on osoby, które siedzą w restauracji i mówi, że siedzą nad kawą albo raczą się kawą, ale potem wyjaśnia w jednej zwrotce, że jest to kawa pisana przez C i V. Czyli nie jest to kawa bezalkoholowa, tylko właśnie kawa alkoholowa. To wino musujące ten alkohol. Kolejne słowo to droga, czyli znowu rzecz nie dla dzieci. Tak jak kawa, hiszpańska kawa jest nie dla dzieci, tak samo droga to przecież narkotyk po hiszpańsku. A po polsku droga to miejsce, po którym poruszają się samochody. Mówimy na przykład wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. To jest takie polskie powiedzenie, które mówi, że niezależnie którędy pojedziemy, to i tak trafimy do Rzymu, czyli stolicy Włoch. Droga ma jeszcze inne znaczenie w języku polskim, czyli po hiszpańsku to by było cara, a po angielsku expensive. Czyli droga jest przeciwieństwem słowa tania po polsku. Jeżeli na przykład piję tę herbatę i powiem, że kosztowała ona w jakimś barze 20 zł, to powiem, że ta herbata jest droga. Jeżeli by kosztowała, nie wiem, 3-4 zł, to powiem, o, ta herbata jest tania. Czyli tania to przeciwieństwo droga.
I droga, podobnie jak w hiszpańskim, ta końcówka a odpowiada rzeczownikom w rodzaju żeńskim. Podobnym słowem do słowa droga jest słowo druga, czyli następna w kolejności, czyli nie pierwsza, tylko kolejna. Po angielsku byłoby to the second albo the second one, a po hiszpańsku la segunda. Po polsku wtedy mówimy druga przez u i to też jest coś, na co zwrócił uwagę mój kolega. Poszliśmy do jednego klubu i tam był taki napis druga sala, co może się źle czy dziwnie kojarzyć w języku hiszpańskim. Po polsku oznacza to po prostu, że jest główna sala, ta pierwsza, i jest druga, czyli ta jakaś dodatkowa, kolejna. Kolejne słowo i kolejna sytuacja to kiedy poszliśmy na pizzę. I poszliśmy na pizzę na kawałki. To znaczy nie taką pizzę, którą kupuje się całą, składającą się z 8 kawałków, tylko można wybrać sobie po jednym kawałku z różnych pizz. I kiedy wybieraliśmy tę pizzę, to właśnie jedna z nich miała napis ostra. Ostra to po hiszpańsku by znaczyło picante, a po angielsku spicy. I znowu jest to przymiotnik, który stosuje się do rzeczy rodzaju żeńskiego. Na przykład ketchup jest rodzaju męskiego i wtedy powiemy, że jest ostry. A jeśli nie jest ostry, to najczęściej jest łagodny. Czyli może być ketchup ostry bądź właśnie łagodny. A pizza może być też ostra bądź łagodna. A po hiszpańsku ostra to takie słowo, którego używamy, kiedy nie chcemy przeklnąć, nie chcemy użyć gorszego słowa, to mówimy ostras. Po polsku podobnie to działa, jeżeli nie chcemy użyć słowa, chyba najbardziej znanego słowa w języku polskim i wszystkich językach słowiańskich, czy kurwa, to powiemy kurczę. Wtedy jednocześnie możemy wyrazić swoje emocje, ale jednocześnie być grzecznym, być dobrze wychowanym. I ostatnie słowo to luz. Po hiszpańsku luz to światło, czyli to światło, które mnie teraz na przykład oświetla, a po polsku luz oznacza komfort. Możemy powiedzieć, że luz do kolegi, że sytuacja jest pod kontrolą, że nic złego się nie dzieje. Luz pochodzi z języka motoryzacyjnego, czyli jak mamy skrzynię biegów w samochodzie, to mamy pierwszy bieg, drugi bieg, trzeci bieg, czwarty, piąty, czasami szósty, wsteczny, ale w momencie, w którym nie mamy włączonego, wybranego żadnego z tych biegów, to mamy tak zwany luz, czyli możemy swobodnie manipulować gałką skrzyni biegów. I oznacza właśnie to taką sytuację bez napięcia. I tak samo właśnie się ją wykorzystuje w języku potocznym, kolokwialnym, czyli tak jak po hiszpańsku byśmy powiedzieli tranquilo, tranquila, to po polsku powiemy luz, luz, nic się nie dzieje, wszystko w porządku. Więc to było 6 słów w języku polskim, które są podobne, czy nawet takie same jak w języku hiszpańskim. Mam nadzieję, że Ci one pomogą, zwłaszcza jeżeli jesteś osobą, która zna hiszpański, bądź jest to Twój język ojczysty i uczysz się polskiego, wydaje Ci się on trudny, to staram się Cię tutaj na kanale przekonać, że wcale tak nie jest. Zachęcam Cię do subskrypcji, do dania łapki w górę, jeżeli chcesz więcej takich treści. Mam nadzieję, że pomogę Ci w Twojej nauce języka polskiego i do zobaczenia w kolejnych wideo. Cześć!